No dobrze, myślę, że możemy już zacząć. Ja na wstępie jeszcze dodam, że łączę się z mikrofonem z osobnego sprzętu, więc jeżeli będzie jakieś przesunięcie czasowe pomiędzy mną na kamerze a tym, co mówię, to bardzo przepraszam, ale po prostu wiem, że ten dźwięk jest wtedy po prostu dokładniejszy. Będę też prosiła o informację, czy na pewno dobrze mnie słychać, czy jestem słyszalna. I też Tak, jeżeli coś, dobrze co cię będę słychać, mówiła, dobrze cię będzie widać. niewyraźne, nie tylko z kwestii merytorycznej, ale też z kwestii mm, słownej, to też proszę o informację, ponieważ jestem świeżo po chorobie, 2 dni prawie nic nie mówiłam, tak więc o ile Was nie będę słyszeć jeszcze, to będę czytać czat, więc jeżeli czegoś nie będzie, jeżeli coś będzie niezrozumiałe, to proszę o informację na czacie. Na początku chciałabym Was bardzo serdecznie przywitać na szkoleniu poświęconym prawnym podstawom działania samorządu doktorantów oraz ochronie praw doktorantek i doktorantów. Naszym punktem odniesienia na dzisiejszym szkoleniu będzie przede wszystkim ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli skrótowo w nomenklaturze PSWiN, ale cały czas będziemy patrzeć na nią przez pryzmat praktyki, to znaczy szkoły doktorskie, relacje z promotorem, samorząd doktorantów w praktyce, konkretne problemy, które pojawiają się na uczelniach. Em, Ja dzisiaj nie występuję jako prawnik, nie jestem prawnikiem, ale jestem osobą, która jest w systemie. Jestem doktorantką, działaczką samorządową oraz ekspertem Krajowej Reprezentacji Doktorantów do spraw ewaluacji szkół doktorskich, do czego też będę się podczas dzisiejszego szkolenia aktywnie odnosić. Daje mi to podwójny ogląd, z jednej strony dotyczących wymogów ustawowych, a z drugiej jak to jest realnie realizowane w uczelnianej codzienności. Więc chciałabym, żebyśmy po dzisiejszym szkoleniu mieli świadomość na takich 3 głównych rzeczach. Po pierwsze, lepiej rozumieli swoje podstawowe prawa i obowiązki jako doktoranci. Po drugie, wiedzieli, gdzie w ustawie i w regulaminach szukać podstaw prawnych. I po trzecie, żebyśmy mieli kilka narzędzi reagowania, gdy te prawa są naruszane, czy to indywidualnie, czy przez samorząd doktorantów. Żebyście wiedzieli, kto do Was mówi, krótko o mnie. Ja nazywam się Paulina Góra i jestem inżynierem automatyki i robotyki oraz magistrem inżynierem elektrotechniki. Swoje badania prowadzę w szkole doktorskiej, która znajduje się w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i realizuję je w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Od ponad 2 lat pełnię rolę przewodniczącej samorządu doktorantów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, gdzie miałam przyjemność budować ten sejmik od nowa, ponieważ mieliśmy nieaktualne akty, regulaminy dostosowane do studiów doktoranckich, więc przeszłam pewną drogę, o której też dzisiaj opowiem na case'ach zadaniowych, nad którymi się skupimy. Ponad 2 lata pełniłam rolę przewodniczącej Porozumienia Lokalnego Zachodniopomorskiego Porozumienia Doktorantów, które tworzyliśmy od nowa w 5 uczelni zrzeszonych z Pomorza Zachodniego i od niedawna pełnię rolę współprzewodniczącej Rady Student Council Europejskiego Aliansu EUNICOST, gdzie reprezentuję doktorantów i studentów z uczelni zrzeszonych w Aliansie Uniwersytetów Europejskich przed Radą Rektorów czy w grupach do spraw pracy nad badaniami i rozwojem. Jestem członkinią prezydium Komisji Kształcenia oraz Komisji Międzynarodowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego już blisko 2 lata, a w przeszłości uczestniczyłam też w wielu programach z nastawieniem na ścieżkę liderską, ale również wdrażania zrównoważonych technologii. To były takie programy jak Huawei Seeds for the Future, Perspektywy Leadership in Tech, Tech Leaders, czy program Top Minds Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Pełnię rolę ekspertki Krajowej Reprezentacji Doktorantów do spraw ewaluacji szkół doktorskich. Byłam już na 3 wizytacjach, więc perspektywa, którą mam, pomoże mi też w dzisiejszym szkoleniu przedstawić Wam pewne różnice oraz kwestie, o które możemy zadbać.
W pigułce plan naszego spotkania to jest po pierwsze, zajmiemy się statusem doktoranta w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli kim doktorant jest z perspektywy prawa, kiedy zaczyna się i kończy status doktoranta, czym szkoła doktorska różni się od dawnej formuły studiów doktoranckich. Po drugie, przejdziemy do kluczowych praw szczegółowych, usprawnień związanych z rodzicielstwem, zawieszeniem kształcenia, stypendium doktoranckim, kwestiami podatkowymi, a może nie, i ubezpieczeniowymi. Po trzecie, omówimy obowiązki doktoranta, to znaczy realizację programu, indywidualnego planu badawczego, praktyki dydaktyczne czy przestrzeganie regulaminów. Kolejny blok to będzie hierarchia aktów prawnych, ustawa, statut uczelni, regulamin szkoły doktorskiej, regulamin samorządu doktorantów, bo bardzo wiele problemów bierze z tego, że dokumenty są albo nieaktualne, albo wewnętrznie sprzeczne. Następnie przejdziemy do tworu samorządu doktorantów, jak jest uregulowany w ustawie, jakie ma organy, co musi zawierać nasz regulamin, czym się różni opiniowanie, uzgadniania i gdzie samorząd ma realną pozycję współdecydowania. Przekażę też krótką perspektywę ewaluacyjną, w jaki sposób w ocenie szkół doktorskich uwzględnia się głos doktorantów i jak dużo możemy dzięki temu wypracować. I wreszcie przejdziemy do konkretnych case'ów, to znaczy nieaktualny regulamin, konflikt z promotorem, nadmiar praktyk dydaktycznych czy wygaszenie szkoły doktorskiej i jak z tym możemy sobie radzić. Zacznijmy od fundamentu, czyli odpowiedzi na to, kim w ogóle jest doktorant w systemie. Po pierwsze, zgodnie z artykułem 10 ustępu 1 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, pracownicy uczelni, doktoranci, studenci tworzą wspólnotę uczelni, więc to nie jest tylko zdanie dekoracyjne. Ono ustawia doktoranta jako pełnoprawnego członka wspólnoty akademickiej obok pracowników i studentów z określonym katalogiem praw i obowiązków. Po drugie, artykuł 198 ust. 1 ustawy stanowi, że kształcenie doktorantów przygotowujących do uzyskania stopnia doktora odbywa się w szkole doktorskiej. Ustawa w zasadzie kończy erę klasycznych studiów doktoranckich, które już były wygaszane. Ustawa zresztą zrobiła bardzo duże zmiany w systemie kształcenia doktorantów, ta z 2018 roku. Mamy pewne różnice na tle międzynarodowym do tego, jak jesteśmy rozumieni, ale ja bym na to patrzyła z perspektywy bardzo pozytywnej, ponieważ jesteśmy ustawowo uwarunkowani jako doktorant. Międzynarodowo troszkę jesteśmy takim PhD student, ale mówię o pozytywnej perspektywie, ponieważ pozwala nam to również na udział między innymi w programach stażowych, które są też dostosowane do studentów, więc patrzyłabym na to rzeczywiście na kwestię tego, że mamy tych możliwości troszkę więcej. A prawnie u nas w systemie ustawy jesteśmy zróżnicowani od studentów właśnie rolą doktoranta. Po trzecie, artykuł 200 ust. 7 ustawy wprowadza zasadę, że jednocześnie można być doktorantem tylko jednej szkoły doktorskiej. Oznacza to, że nie można równolegle robić 2 doktoratów w 2 szkołach doktorskich. I po czwarte, artykuł 200 ust. 8 wskazuje, że moment, w którym nabywamy prawa doktoranta, jest nim złożenie ślubowania w szkole doktorskiej. Jest to niezwykle ważne przy liczeniu okresów usprawnień, przy stypendium, przy ubezpieczeniach. Formalnie doktorantem w rozumieniu ustawy stajemy się od chwili ślubowania, a nie na przykład od ogłoszenia listy rankingowej. Tak więc, mając ogólny status, możemy przejść do podstawowego katalogu praw doktoranta. Mamy tutaj taki pakiet startowy, taki pakiet podstawowy praw doktoranta, który wynika bezpośrednio z ustawy. Jako że widzę te nasze dzisiejsze szkolenie jako taką ścieżkę, to myślę, że rzeczywiście najpierw powinniśmy sobie uwarunkować najważniejsze kwestie, które właśnie wynikają z ustawy. Pierwsze prawo, które nas dotyczy, to jest prawo do opieki promotorskiej. Artykuł 190 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce stanowi, że nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej sprawowana jest opieka naukowa przez promotora, promotorów
albo promotora i promotora pomocniczego. Regulamin szkoły doktorskiej na mocy artykułu 205 ustęp 1 musi określać zasady wyznaczania i zmiany promotora. Czyli doktorant nie tylko ma teoretycznego promotora, ale powinien mieć też z góry uregulowaną ścieżkę zmiany, jeśli współpraca się nie układa. Drugie, to prawo do nieodpłatnego kształcenia. Artykuł 198 ustęp 8 brzmi jasno. Za kształcenie doktorantów nie pobiera się opłat. Uczelnia nie może wprowadzić czesnego za samą szkołę doktorską, ani w statucie, ani w regulaminie, ani w zarządzaniu rektora, nawet pod jakąś eufemistyczną nazwą. O kwestii kształcenia w szkole doktorskiej i tego też, do czego mamy prawo, to znaczy do stypendium, przyjdziemy też później. Niemniej uważam, że przepisy są napisane w taki sposób, że moglibyśmy odejść właśnie z tego prawa jeszcze w zupełnie drugim kierunku, że uczelnia ma prawo nawet zwiększać te stypendia doktoranckie, które uzyskujemy, albo wprowadzać inne metody wynagrodzenia najlepszych doktorantów. Trzecie prawo, o którym chciałam wspomnieć, jest to prawo do przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej maksymalnie o 2 lata. Artykuł 204 ust. 2 PSWiN mówi, że termin złożenia rozprawy jest określony w IPB, ale może zostać przedłużony nie dłużej niż o 2 lata na zasadach uregulowanych w regulaminie szkoły doktorskiej. Jest to dla nas bardzo ważny mechanizm bezpieczeństwa, który powinien w regulaminie mieć jasno opisaną procedurę. Oczywiście są pewne ustępstwa, kiedy ten cały okres może być dłuższy, ale o tym też mamy specjalnie wyspecyfikowane slajdy dotyczące też zawieszenia kształcenia w szkole doktorskiej. Czwarte prawo, myślę, że mniej znane, ale nie tylko przez doktorantów, ale też przez pracodawców, ponieważ my jako doktoranci bardzo często podejmujemy pracę zawodową. Jest to uprawnienie do 28 dni urlopu na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub przygotowanie się do obrony oraz zwolnienie od pracy w dniu obrony z zachowaniem prawa do wynagrodzenia jak za urlop wypoczynkowy. Wynika to z artykułu 196 PSW-Jęki. To dotyczy oczywiście osób zatrudnionych, ale bardzo często jest po prostu nieznane nawet pracodawcom. Jak to wygląda w praktyce? Ustawa tak bardzo ściśle tego nie weryfikuje, ale jeżeli jesteśmy doktorantami, którzy równolegle pracują zawodowo, możemy porozumieć się z pracodawcą. Możemy się porozumieć z pracodawcą w taki sposób, że na przykład czy te 28 dni urlopu weźmiemy na ostatni okres naszego kształcenia w szkole doktorskiej na przygotowanie rozprawy, czy ruchomo w tym okresie 4 lat. Dlaczego uważam, że jest to możliwe? Urlop też na przygotowanie na przykład pracy dyplomowej przysługuje na przykład na studiach. Tylko że wtedy sprawa jest dość konkretna, ponieważ przygotujemy pracę dyplomową. No ale jeżeli przygotujemy rozprawę doktorską, to my tę rozprawę doktorską przygotowujemy przez 4 lata. Czyli mamy prawo do tego, żeby skomunikować się z naszym pracodawcą i powiedzieć, że rozumiemy, że pracujemy na cały etat, ale mamy tutaj prawo do 28 dni urlopowych na przygotowanie rozprawy doktorskiej, no ale przez te 4 lata, jeżeli oczywiście tak mamy rozpisane IPB, przygotujemy tą sprawę doktorską, więc nie widzę w tym przeszkód, żeby porozmawiać z pracodawcą, czy na przykład przez 28 tygodni w roku bierzemy na przykład piątki wolne, czyli pracujemy 4 dni zamiast 5 przez 28 tygodni, ale mamy wypłacane pełne wynagrodzenie. Ja kiedyś podjęłam taką próbę, nawet otrzymałam pewną zgodę, ale zrezygnowałam z pracy zawodowej, więc nie udało mi się tego jeszcze wykorzystać. Może jeszcze jest to przede mną. Niemniej, co w sytuacji, jeżeli bym na przykład zaczęła z tego korzystać, ale zrezygnowałabym z umowy o pracę właśnie z moim pracodawcą, jeżeli odeszłabym od tego, no to wtedy po prostu na świadectwie pracy mamy napisane, ile dni urlopu właśnie z tej przesłanki mamy wykorzystane i można u kolejnego pracodawcy się upomnieć o te dni, które nam pozostały. Stąd myślę, że warto o tym pamiętać, tym bardziej, że dużo doktorantów podejmuje jednak tę pracę zawodową też pod koniec kształcenia, czyli w momencie, kiedy
Te prace są już bardzo zaawansowane pod przygotowanie naszej rozprawy doktorskiej. Mówiłam wcześniej o okresie kształcenia w szkole doktorskiej oraz o okresie pobierania stypendium, oraz wspomniałam, że mogą być przesłanki ustawowe, które troszkę ten okres zmieniają. No i właśnie przechodzimy do jednego z najbardziej kluczowych uprawnień szczegółowych, zawieszenia kształcenia w związku z rodzicielstwem. Artykuł 204 ust. 3 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stanowi, że na wniosek doktoranta kształcenie ulega zawieszeniu na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego w rozumieniu kodeksu pracy. No i teraz kilka akcentów. Po pierwsze, zawieszenie nie następuje z automatu, trzeba złożyć wniosek. Po drugie, długość zawieszenia odpowiada dokładnie długości urlopu z kodeksu pracy i uczelnia nie może dowolnie skracać tego okresu. Po trzecie, jest to jedyny przypadek zawieszenia opisany tak szczegółowo w ustawie. Inne przypadki, takie jak na przykład choroba, opieka nad bliskim czy staże, mogą być, ale nie muszą regulowane w regulaminie szkoły doktorskiej. Ja serdecznie zachęcam wszystkie osoby, które są w samorządach doktorantów, żeby rozpoczęły taką linię komunikacji z władzami własnej szkoły doktorskiej, do tego, żeby ten pakiet zawieszenia kształcenia w szkole doktorskiej poszerzać w regulaminach szkół doktorskich, ponieważ jest to też zgodne z postulatami, które szerzy Krajowa Reprezentacja Doktorantów. I już myślę tak od blisko 2-3 lat i wiemy, że to jest wykonywalne. Szczególny tryb. Komu składamy wniosek, jakie dokumenty załączamy wobec zawieszenia kształcenia związanego z rodzicielstwem. Powinny wynikać te wszystkie kwestie z regulaminu szkoły doktorskiej. I na kolejnym slajdzie zobaczymy, co się dzieje w trakcie zawieszenia z naszym statusem i stypendium. Jakie są konsekwencje zawieszenia kształcenia? Po pierwsze, zawieszenie nie oznacza skreślenia z listy doktorantów. Zawieszamy kształcenie, a nie status. W praktyce jesteśmy nadal doktorantem danej szkoły doktorskiej, częścią wspólnoty uczelni, ale obowiązki wynikające z programu i z indywidualnego planu badawczego są zamrożone na czas zawieszenia. Po drugie, artykuł 209 ust. 6 ustawy przewiduje, że w okresie zawieszenia kształcenia przysługuje stypendium doktoranckie, którego wysokość ustala się jak zasiłek macierzyński. Uczelnia stosuje odpowiednio przepisy o zasiłku macierzyńskim. Podstawą jest wysokość stypendium należnego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie. Więc jeżeli mielibyśmy tutaj podzielić pewne role, to mogę podzielić z taką anegdotką, którą kiedyś usłyszałam od dyrektor szkoły doktorskiej, która była dyrektorką, jak ja rozpoczynałam kształcenie w mojej szkole doktorskiej, że najlepiej zaplanować ciążę po ocenie śródokresowej, ponieważ to stypendium doktoranckie jest wtedy wyższe, a jeżeli wydłużamy okres przyznawania tego stypendium doktoranckiego, to rzeczywiście będzie to bardziej lepsze finansowo, ale to oczywiście anegdotka. Po czwarte, logiczną konsekwencją zawieszenia powinno być przedłużenie terminu WIP-B, w tym terminu oceny śródokresowej i terminu złożenia rozprawy. Jeśli tak nie jest, zawieszenie staje się fikcją. Powinno być to doprecyzowane w regulaminie szkoły doktorskiej, więc zachęcam rzeczywiście do weryfikacji naszych wszystkich regulaminów szkoły doktorskiej wobec tego, czy takie przesłanki się w nich znajdują. Ale jeżeli mówimy też już o stypendium doktoranckim, to warto również wspomnieć o tym, kto je dostaje, na jak długo i w jakiej wysokości. Artykuł 209 ustęp 1 ustawy mówi jasno, że doktorant kształcący się w szkole doktorskiej, nieposiadający stopnia doktora, otrzymuje stypendium doktoranckie. I tutaj musimy rozróżnić, że to nie jest, że może otrzymać, tylko otrzymuje. To znaczy, że jest to świadczenie co do zasady powszechne, a nie konkursowe. Oczywiście z wyjątkami wskazanymi dalej w artykule, na przykład przy określonych formach
zatrudnienia. Warto mieć tą wiedzę, ponieważ na szczęście nie jest to w mojej jednostce, ale słyszę o sytuacjach w różnych ośrodkach w Polsce, gdzie władze mówią, że zabiorą stypendium doktoranckie albo je obniżą, co jest prawnie niepoprawne i nie można czegoś takiego dokonać, ponieważ doktorant kształcący w szkole doktorskiej, który nie posiada tego stopnia doktora, otrzymuje właśnie stypendium doktoranckie. Ustęp drugi wprowadza limit czasowy, czyli łączny okres pobierania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich, który nie może przekroczyć 4 lat. Z łączeniem okresu zawieszenia kształcenia i wskazanych w ustawie innych wyjątków. Jest to taki nasz magiczny 4-letni limit, o którym należy pamiętać przy planowaniu ścieżki. Oczywiście pomijając te kwestie zawieszenia kształcenia, o których wspomniałam na 2 poprzednich slajdach. Ustęp trzeci określa minimalną wysokość stypendium, która przed oceną okresową wynosi co najmniej 37% wynagrodzenia profesora, a po pozytywnej ocenie śródokresowej co najmniej 57% wynagrodzenia profesora. Wynagrodzenie profesora jest określone w rozporządzeniu, więc gdy ono rośnie, powinno wzrosnąć także ustawowe minimum stypendium. Co mogliśmy zauważyć przez ostatnie 3 lata, że te skoki tego stypendium nam wzrastały, co właśnie było spowodowane ze wzrostem wynagrodzenia profesora. Wreszcie, w dalszych ustępach, artykuł 209, mamy regulację sytuacji wyjątkowych, na przykład gdy doktorant zatrudniony na podstawową pracę w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską. Niemniej, skupiając się jeszcze na stypendium, chciałabym podkreślić kwestie, które są zawarte, to znaczy, że jest to minimalna wysokość stypendium, więc uczelnie mają prawo do tego, żeby to stypendium wypłacać w formie wyższej. Najczęściej spotykam się z takimi rozwiązaniami w jednostkach, które prowadzą szkoły doktorskie, które należą do IDUB-u, czyli Inicjatywy Doskonałości Uczelni Badawczych. Niemniej inne ośrodki też podwyższają te stawki stypendialne albo wprowadzają inne rozwiązania, tak jak na przykład stypendia projakościowe dla lepszych doktorantów, więc warto mieć świadomość tego, że ustawa zezwala na takie ruchy dla jednostek, które prowadzą szkoły doktorskie. I my jako samorząd doktorantów możemy podjąć komunikację z władzami naszej uczelni lub z władzami szkoły doktorskiej wobec tego, żeby stypendium doktoranckie było wyższe. Tym bardziej, że rzeczywiście ta kwota przed oceną okresową jest dość drobna i uważam, że powinniśmy wnioskować o jak największy dobrobyt naszego środowiska. Czyli mamy na ten moment ogólny obraz stypendium, ale powinniśmy spojrzeć również, jak to wygląda składkowo, ponieważ myślę, że bardzo często te wszelkie składki i o tym, jak stypendium jest liczone, jest takim dużym mitem w naszym środowisku. Jednakże nie jest to nic trudnego. Chociaż mogą być pewne różnice, ponieważ jeżeli pracujemy zawodowo i jesteśmy zatrudnieni, to dostajemy takie payslipy, gdzie mamy pokazane, ile podatku odprowadzamy na przykład, czy weszliśmy na drugi próg, czy na przykład jeżeli jesteśmy przed 26 rokiem życia, czy nie przekroczyliśmy na przykład jakiejś bariery i jakie składki, w jakiej wysokości co miesiąc mamy odprowadzane. Jak to wygląda ze stypendium? Po pierwsze, podatek dochodowy. Ustawa PIT przewiduje w artykule 21 ustęp 1 punkt 39 zwolnienie z podatku dochodowego dla stypendiów przyznawanych na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co oznacza w praktyce, że z artykułu 209 stypendium doktoranckie ustawy PSWiE jest zwolnione z tego. Po drugie, ubezpieczenia społeczne. Podmiot prowadzący szkołę doktorską zgłasza doktoranta pobierającego stypendium do ZUS-u i co do zasady oznacza to obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i można do niego przystąpić na wniosek, jeśli uczelnia przewiduje taką procedurę. Więc jak to widzę z perspektywy na przykład doktoranta, który dopiero rozpoczyna kształcenie w szkole doktorskiej? Ja to widzę tak, że podczas pierwszego spotkania wyraża się chęć
odprowadzania składek na to ubezpieczenie dobrowolne lub nie. Ma to dwie ważne konsekwencje. Okres pobierania stypendium, od którego są prowadzone składki, wlicza się do stażu ubezpieczeniowego i po przystąpieniu do ubezpieczenia chorobowego możemy nabywać prawo do niektórych świadczeń. No ale jeżeli dla kogoś jest to niezrozumiałe i zawiłe, to można też zweryfikować to, co mówię, ponieważ wszyscy mamy dostęp do tego, żeby sprawdzić, jakie składki odprowadzamy od stypendium doktoranckiego. Jest to bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę internetową ZUS-u i możemy zalogować się na swoje konto, między innymi za pomocą aplikacji mobilnej mObywatel lub za pomocą bankowości elektronicznej, gdzie na stronie możemy zobaczyć, do jakiego ubezpieczenia jesteśmy zgłoszeni, jaka jest podstawa wymiaru składek oraz jakie składki zostały opłacone za poszczególne miesiące. Myślę, że dla każdego doktoranta warto chociaż raz się zalogować i sprawdzić, czy to, co wynika z decyzji stypendialnej, pokrywa się z tym, co jest raportowane do ZUS. I jeżeli są rozbieżności, to jest to sygnał do wyjaśnienia sprawy w biurze szkoły doktorskiej. Ze stypendium doktoranckim też bardzo często pojawia się kwestia tego, jak to jest liczone w zakresie relacji dochodu dla banku, ponieważ mogą pojawić się w naszym życiu sytuacje losowe, że musimy wziąć kredyt na drobne sprzęty elektroniczne. Stąd sytuacja jest dość trudna, ponieważ polityki banków są różne i niektóre banki będą traktować to jako taki przypływ, który mamy zagwarantowany, no ale oczywiście, że jesteśmy po cenie śródokresowej. Niemniej większość banków nie potraktuje tego stypendium jako pełnoprawny dochód, stąd warto skorzystać też jest zawsze z ekspertyzy doradcy kredytowego, który pozwoli nam złożyć dokumenty o takie kwestie w jak najlepszym ułożeniu. Więc jeżeli patrzymy na stypendium ze względu na to, czy jest to dochód, to musimy mieć świadomość tego, że będzie to zwolnione z PIT-u, więc niedokładnie będzie to liczone w taki sam sposób jak wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy na podstawie umowy o pracę. Ale jest to pewien regularny wpływ na konto, więc odpowiednio doradcą kredytowym myślę, że jesteśmy w stanie to w jakiś większy pozytyw uwarunkować. Niemniej nie jest to łatwe. Zamykając wątek stypendium, myślę, że przejdziemy, bo już minęło ponad pół godziny, do obowiązków doktoranta, tak żeby trzymać się tematycznie dzisiejszego szkolenia, ponieważ jest to druga strona medalu. Mamy na tym slajdzie przedstawiony katalog podstawowych obowiązków doktoranta w szkole doktorskiej. Po pierwsze, zgodnie z artykułem 201 ust. 3 kształcenie w szkole doktorskiej jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego. Artykuł 207 ust. 2 wprost zobowiązuje doktoranta do realizacji programu kształcenia i IPB. Więc oznacza to, że IPB nie jest tylko formalnością, ale jest dokumentem, z którego szkoła doktorska później nas rozlicza, na przykład przy ocenie śródokresowej. Po drugie, IPB musi zostać złożony w terminie 12 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia. Niezłożenie IPB w terminie stwarza realne ryzyko konsekwencji, włącznie ze skreśleniem z listy doktorantów. Po trzecie, obowiązek uczestniczenia w seminariach, praktykach. Wszystkie one są elementami programu kształcenia. Skoro realizacja programu jest naszym obowiązkiem, to obecność na tych elementach, które program będzie określał jako obowiązkowe, również będzie obowiązkowa. Po czwarte, praktyki dydaktyczne. Artykuł 201 ustęp 5 bez wyjętki pozwala w programie przewidzieć praktyki w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin dydaktycznych rocznie. Więc jest to taki
ustawowy sufit, którego uczelnia nie może dobrowolnie podnosić. Ale do tego wątku jeszcze wrócimy w jednym z case'ów, ponieważ często te zapisy nie są respektowane i zdarzają się takie sytuacje, że doktorant ma wpisane 60 godzin praktyk dydaktycznych, a wykonuje ze względu na polecenia promotora tych godzin więcej. Ustawa nie zabrania pracy zawodowej, ale wykonywanie pracy nie zwalnia z realizacji programu IPB, o czym musimy pamiętać. Co do IPB i co do oceny środowiskowej, myślę, że warto podkreślić to, że ocena środowiskowa według ustawy powinna się odbyć w połowie kształcenia naszego w szkole doktorskiej. Niemniej dokładny termin nie jest zdefiniowany przez ustawę i warto mieć to na uwadze, że w niektórych szkołach doktorskich ten okres złożenia na przykład dokumentów do oceny śródokresowej może być zaplanowany na czerwiec lub lipiec, ale też zgodnie z ustawą wypłata wyższego stypendium następuje w następnym miesiącu po uzyskaniu pozytywnej oceny na ocenie śródokresowej. Więc należy mieć tego świadomość, że jeżeli u nas na przykład ocena śródokresowa jest zaplanowana na październik, to wyższe stypendium mamy od listopada. Jeżeli w innych jednostkach zdarza się sytuacja, że te dokumenty trzeba zdać szybciej, ocena śródokresowa może być na przykład w lipcu, to już od września będzie wyższe stypendium doktoranckie. Ale my jako osoby, które reprezentujemy samorządy doktorantów, jeżeli na przykład pełnimy rolę przewodniczącego samorządu doktorantów, to przede wszystkim powinniśmy słuchać woli naszego całego samorządu doktorantów. Ja na przykład podejmowałam kwestię tego, żeby ocenę śródokresową przenieść troszkę na szybszy termin, ale środowisko doktoranckie w mojej szkole doktorskiej zadecydowało, że wolą mieć więcej czasu na przygotowanie się do oceny śródokresowej i to było dla nich większym priorytetem niż to, żeby szybciej dostawać wyższe stypendium doktoranckie. No ale uważam osobiście, że w idealnym świecie, jeżeli napiszemy indywidualny plan badawczy w takiej formie, która nas nie obciąża, a wspiera prowadzenie tych badań, to ta ocena śródokresowa powinna być tylko przyjemnością na drodze naszego kształcenia w szkole doktorskiej, a nie przeciwwskazaniem lub jakimikolwiek trudnościami. Mm, Po drugie, co jeszcze bym chciała dodać na tym slajdzie, to to, że IPB musimy złożyć w terminie 12 miesięcy, o czym dopiero co wspomniałam. Ale zauważam praktyki w niektórych szkołach doktorskich, że pomimo tego, że mamy tak naprawdę 12 miesięcy na IPB, to niektóre szkoły doktorskie wprowadzają jeszcze motyw półrocznych sprawozdań. No ja osobiście uważam, że te sprawozdania mają jak najbardziej sens, jeżeli jesteśmy rozliczeni z IPB. Ale jeżeli na przykład przychodzimy dopiero co do szkoły doktorskiej i już po pierwszych 6 miesiącach musimy się sprawozdawać, jeżeli nawet nie zdaliśmy jeszcze IPB, to tak zastanawiam się, tak głośno myślę, z czego my byśmy mieli się sprawozdawać, bo według mnie pierwszy rok kształcenia w szkole doktorskiej przede wszystkim powinien zostać poświęcony na rozeznanie się z tego, jak wygląda struktura kształcenia w szkole doktorskiej, na rozeznanie się, na jakie granty możemy złożyć, żeby uzyskać finansowanie na swoje badania oraz na to, żeby tej IPB utworzyć. Ale żeby móc dobrze korzystać ze swoich praw, obowiązków i kwestii pośrednich, trzeba również wiedzieć, jak działa hierarchia aktów prawnych. I temu jest poświęcony kolejny slajd. Ja, tak jak wspomniałam, prawnikiem nie jestem, więc jeżeli muszę weryfikować kwestie prawne związane z kształceniem w szkole doktorskiej lub środowiskiem doktorantów, to mam w mojej głowie taką piramidkę. I na czele tej piramidy jest ustawa, więc pierwsze, co zawsze powinniśmy sprawdzić, jeżeli widzimy jakieś nieprawidłowości w aktach wewnętrznych naszej uczelni, to jest ustawa i czy te zapisy w ustawie występują. Jeżeli na przykład znajdziemy sprzeczność pomiędzy tym, co znajduje się w regulaminie szkoły doktorskiej lub statutu uczelni z ustawą, to powinniśmy już w naszym lokalnym środowisku podnieść głos, że występuje
nieprawidłowość. Ale ta hierarchia jest troszkę większa, to znaczy możemy zobaczyć, czy statut uczelni nie wyklucza się z regulaminem szkoły doktorskiej. No ale tak samo regulamin samorządu doktorantów nie może iść sprzeciwie z regulaminem szkoły doktorskiej. I przechodząc już chyba do naszego głównego tematu dzisiejszego szkolenia, po przejściu przez te wszystkie pierwsze filary, które stanowią troszkę fundament wiedzy do tego, jak funkcjonuje samorząd doktorantów, myślę, że możemy przejść do ustawowej definicji samorządu doktorantów. To znaczy to, że doktoranci w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską tworzą samorząd doktorantów. I warto zwrócić tutaj uwagę na język przepisu. Znaczy, ustawa nie mówi, że doktoranci mogą tworzyć samorząd, tylko stwierdza, że doktoranci tworzą samorząd doktorantów. To znaczy, że samorząd jest czymś, co ustawodawca zakłada z góry, nie jest wymagany żaden dodatkowy akt powołujący i podmiotem odniesienia jest podmiot prowadzący szkołę doktorską, czyli nie tylko uczelnia, ale również na przykład Instytut PAN, Instytut Badawczy, jeśli prowadzą szkołę doktorską. I w każdym takim podmiocie doktoranci tworzą samorząd, więc należy zwrócić uwagę na też nomenklaturę, jakiej używamy. Jeżeli mówimy na przykład o radach, o parlamentach czy sejmikach samorządu doktorantów, to tu mogą być organy, ale samorząd doktorantów to są wszyscy doktoranci kształcący się w danej jednostce. No i ten przepis ma osobny slajd, ponieważ jest to fundament i z niego za chwilę wyprowadzimy konsekwencje dotyczące istnienia samorządu z mocy prawa i obowiązkowego członkostwa. Tutaj rozwiniemy lekko konsekwencje z artykułu 215 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Skoro ustawa mówi, że doktoranci tworzą samorząd doktorantów, to w doktrynie i w ekspertyzach, na przykład Rzecznika Praw Doktoranta, przyjmuje się, że samorząd doktorantów istnieje z mocy prawa. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że właśnie nie trzeba go powoływać żadną uchwałą, zarządzeniem czy decyzją. Jeśli w danym podmiocie są doktoranci, to samorząd istnieje nawet jeśli w danej chwili nie ma obsadzonych organów. I jest to niezwykle ważne przy rozmowach z władzami. Dość często pada zdanie, że u nas na przykład nie ma samorządu doktorantów, bo nie mamy wybranej rady, a odpowiedź powinna brzmieć, że samorząd jest, tyle że w danym momencie nie funkcjonują jego organy. I jest to wtedy problem organizacyjny, ale nie brak bytu. I kolejna konsekwencja będzie dotyczyć tego, kto jest członkiem samorządu, więc zestawiając artykuł 215 ust. 1 bez wyjęki z artykułem 110 ust. 3 bez wyjęki, stosowanym odpowiednio do samorządu doktorantów, dojdziemy do wniosku, że członkostwo w samorządzie doktorantów ma troszkę taki charakter, bym powiedziała, obligatoryjny. Jeszcze podkreślając ten ustęp 3 z artykułu 110, ponieważ są to przepisy do samorządu studenckiego, które są tak samo stosowane odpowiednio do samorządu doktorantów. Samorząd jest wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów na uczelni i na mocy artykułu 215 ust. 2 stosujemy to właśnie odpowiednio do samorządu doktorantów, czyli samorząd doktorantów będzie wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów danego podmiotu. Skoro ogół doktorantów tworzy samorząd i jest przez niego reprezentowany, to nie ma konstrukcji dobrowolnego członkostwa ani możliwości wpisania się. Fakt bycia doktorantem w danym podmiocie automatycznie będzie oznaczało bycie członkiem wspólnoty samorządu doktorantów. Na kolejnym slajdzie omówimy, na jakiej podstawie działa samorząd i jak wygląda kwestia osobowości prawnej. Ten slajd dotyka dwóch kwestii: podstaw działania i brak osobowości prawnej. Po pierwsze, regulamin, artykuł 215 ust. 2
który odsyła nas do przepisów w artykule 110 ustępy 2-9, które regulują samorząd studencki. To jest to, co wspomniałam przed chwilą, że te same przepisy są stosowane do samorządu doktorantów i warto o tym pamiętać, ponieważ one są troszkę schowane w tej ustawie. Więc jeżeli my w ustawie będziemy szukać samorząd doktorantów, a znajdziemy przepisy samorządu studenckiego, to właśnie warto przejść do tego artykułu 215, który nas odsyła do tych przepisów i stosujemy je również do naszego samorządu. Ustępy 6-7 stosowane odpowiednio mówią o tym, że organ uchwałodawczy samorządu doktorantów uchwala regulamin określający organizację i sposób działania samorządu oraz zasady powoływania przedstawicieli do organów. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez rektora jego zgodności z ustawą i statutem w terminie 30 dni od przekazania, a wyjątkiem będzie nowo utworzona uczelnia, kiedy pierwszy regulamin może przyjąć Senat, ale późniejsze zmiany już będą należeć do samorządu. Dlaczego o tym tyle mówię? Ponieważ do dzisiaj można spotkać samorządy doktorantów, które tego regulaminu nie mają jeszcze uchwalonego. I ja to widzę z takiej perspektywy, że kiedy powstał taki byt właśnie szkoły doktorskiej, to nie zebrali się po prostu doktoranci, którzy by usiedli wspólnie i ten regulamin zaczęli opracowywać. Niemniej, myślę, że takim doktorantom, którzy już to zauważą, bo to wychodzi już przy ewaluacjach szkół doktorskich, czy te akty istnieją, czy nie, władza szkół doktorskich powinna zapewnić wsparcie, ale też wsparcie takie instytucjonalne, kiedy właśnie mogliby się skonsultować na przykład z prawnikiem, który pracuje na uczelni wobec poprawnego utworzenia takiego regulaminu, ale mam świadomość też tego, że Krajowa Reprezentacja Doktorantów też zapewnia wsparcie dla takich samorządów doktorantów, gdzie ten regulamin nie funkcjonuje, gdzie może sprawdzić ten regulamin, czy on jest zgodny z ustawą oraz zawiera takie prodoktoranckie przesłanki. Poza regulaminem na tym slajdzie mamy jeszcze wyszczególnioną kwestię osobowości prawnej. I teraz tak, to może być ważne ze względu na przykład rad, czy parlamentów, czy sejmików, samorządów doktorantów, które podnoszą działalność kulturalno-organizacyjną. Natomiast ustawa przyznaje osobowość prawną uczelniom, nie przysługuje natomiast osobowość samorządowi doktorantów. Jest on więc taką wewnętrzną strukturą uczelni, działającą w ramach właśnie użyczenia tej osobowości od uczelni. Co działa na podstawie ustawy, statutu czy własnego regulaminu. I 5. slajd dotyczący samorządu doktorantów, czyli członkowie samorządu, a statut i regulaminy. I mamy tutaj przepisy, które pokazują, że bycie w samorządzie oznacza również określone obowiązki wobec prawa wewnętrznego uczelni. Po pierwsze, artykuł 207 ustęp 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nakłada na doktoranta obowiązek postępowania zgodnie z regulaminem szkoły doktorskiej. To dotyczy każdego doktoranta, również tych pełniących funkcje w samorządzie. Po drugie, artykuł 110 ustęp 8 stosowany odpowiednio przyznaje rektorowi kompetencje do uchylenia aktów niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym. I od tego rozstrzygnięcia przysługuje skarga. Co to wyogólnia nam? Jakie zasady, które powinniśmy zapamiętać skrótowo? Przecież nie będziemy pamiętać całych przepisów na pamięć. Statut uczelni i regulaminy stanowią wiążące prawo wewnętrzne. Samorząd działa w ich granicach. I rektor może uchylić wtedy, kiedy akty będą niezgodne z prawem. Mając ze sobą te podstawy, możemy przyjrzeć się bliżej, jakie przepisy o samorządzie studenckim będą przechodzić na samorząd doktorantów, ponieważ tak jak mówiłam, mamy artykuł 215 ustęp 2,
który jest kluczowy do rozumienia pozycji samorządu doktorantów, który mówi o tym, że do samorządu doktorantów właśnie stosuje się odpowiednio artykuł 106 i 110 ustęp 2.9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, co w praktyce oznacza, że cały model funkcjonowania samorządu studenckiego z odpowiednimi zmianami jest przenoszony na grunt samorządu doktorantów. To odpowiednie stosowanie to jest taki termin techniczny, znaczy mniej więcej tyle, że właśnie przepisy stosujemy z niezbędnymi modyfikacjami wynikającymi z różnic między studentami a doktorantami, ale zachowujemy sens i funkcję tych przepisów. Więc na kolejnych slajdach, które już zaczynam wyświetlać, zobaczymy, co konkretnie oznacza, jaki mają wpływ organy samorządu, jak mają wyglądać, jakie samorząd ma kompetencje w zakresie podziału środków, jakie są zasady uchwalania regulaminu i jak wygląda nadzór rektora. Z artykułu 110 ustęp 2 stosowanego odpowiednio wynika minimum organów. Organ uchwałodawczy, czyli to, co mówiłam, taka Rada, Parlament czy Sejmik, oraz przewodniczący samorządu jako organ wykonawczy. To są organy, które muszą się znaleźć w regulaminie. Bez nich samorząd nie będzie w stanie podejmować żadnych ważnych uchwał. W praktyce jak to wygląda? Wygląda to tak, że regulaminy samorządu doktorantów często rozbudowują tę strukturę o rady doktorantów, na przykład poszczególnych wydziałów, jeżeli to jest duża szkoła doktorska i tych doktorantów znajduje się bardzo dużo, o komisję lub pełnomocnika pełniącego funkcję kontrolną, tudzież rewizyjną, komisję wyborczą, komisje skrutacyjne dbające o prawidłowość wyborów, rzecznika praw doktoranta, komisje lub zespoły tematyczne, na przykład do spraw zdrowia psychicznego, do spraw socjalnych, do spraw mobilności, no ale oczywiście na takie dostosowania w regulaminie na pewno mogą najbardziej liczyć te duże samorządy doktorantów, jednostek, gdzie rzeczywiście tych doktorantów kształci się bardzo dużo. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby te regulaminy, które nas obowiązują, pozostawiały raczej autonomię dla nas. Na przykład ustawa myślę, że pozostawia dość dużą autonomię w niektórych tematach dla szkół doktorskich, do treści, które mogą być poszerzone w regulaminach szkół doktorskich. Tak samo z takim nastawieniem bym pisała lub dokonywała zmian w regulaminach samorządów doktorantów. I kluczem jest też, żeby te struktury i kwestie, które uwzględniamy, rzeczywiście odpowiadały realnemu stanu uczelni. To znaczy wybierać też może te prostsze modele na małych uczelniach, a na dużych bardziej rozbudowane, ponieważ jeżeli rzeczywiście samorządy są dość duże, to te rady wydziałowe mogłyby nas wspomóc. Ale w sprawie powoływania pełnomocników posiliłabym się też do tego, żeby uwzględnić raczej zapis w regulaminie samorządu doktorantów, który by nam zezwalał na powoływanie dodatkowych tytułów pełnomocników w zależności od potrzeb, aniżeli na stawianie to na stałe. Tak więc, jeżeli już wiemy, jakie organy mogą działać, przejdziemy do regulaminu samorządu, jak ta struktura powinna w nim być opisana. Nasze minimum z ustawy oraz w praktyce, co może być tam wpisane. Zgodnie z artykułem 110 ustęp 6 i 7 stosowanym odpowiednio, regulamin uchwala organ samorządu. Regulamin wchodzi w życie dopiero po stwierdzeniu przez rektora, że jest zgodny z ustawą i statutem uczelni. Rektor ma 30 dni od przekazania regulaminu i to, co powiedziałam, w nowo utworzonej uczelni pierwszy regulamin może przyjąć Senat. Regulamin powinien między innymi określać organy samorządu, ich kompetencje, kadencje i sposób wybierania władz, tryb podejmowanych uchwał, zasady
gospodarki finansowej, w tym przejrzystości budżetu, zasady reprezentacji doktorantów uczelni technicznej, czy przepisy przejściowe. Mając to w tyle głowy, myślę, że warto zobaczyć, w jakich sprawach samorząd ma głos decydujący, a w jakich będzie to głos opiniodawczy, ponieważ są to również kwestie, które są zapisane w ustawie. I na tym slajdzie możemy zobaczyć różnicę pomiędzy opiniowaniem a uzgadnianiem. To są dwa zupełnie różne poziomy wpływu samorządu. Przepisy przewidują szereg istotnych usprawnień samorządu doktorantów właśnie w zakresie opiniowania i uzgadniania prawa wewnętrznego obowiązującego w podmiotach prowadzących szkołę doktorską. I w szczególności będzie to uzgadnianie treści regulaminu szkoły doktorskiej z samorządem doktorantów, opiniowanie programu kształcenia doktorantów, uzgadnianie wyboru osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni czy w Instytucie PAN, do właściwości których należą sprawy doktoranckie, opiniowanie kryteriów oceny nauczycieli akademickich, dokonywanie co najmniej raz w roku akademickiej oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków związanych z kształceniem, uzgadnianie zasad przyznawania stypendium ze środków własnego funduszu stypendialnego, członkostwo doktorantów w Senacie publicznej i niepublicznej uczelni akademickiej, członkostwo przedstawiciela doktorantów w Radzie Naukowej, czy inne uprawnienia wynikające z przepisów wewnętrznych. Najprościej, jak to też rozróżnić, to opinia to jest taki głos doradczy, uzgodnienie, współdecydowanie. Warto, żeby nasz samorząd czy nasza rada, która troszkę kieruje tym samorządem, a raczej bym się posiliła na stwierdzenie reprezentuje, znała te obszary, gdzie ma realny hamulec w postaci wymogów. Teraz kończąc troszkę tę kwestię wprowadzającą przed takimi naszymi case'ami, o których będę chciała powiedzieć, wspomnę jeszcze o ewaluacji szkół doktorskich i roli doktorantów, ponieważ chciałabym troszkę obalić taki mit takiego czynnika stresogennego dla doktorantów związanych ze zbliżającymi się ewaluacjami szkół doktorskich, ponieważ uważam, że jest to proces jak najbardziej potrzebny i jak najbardziej pozytywny dla wszystkich samorządów doktorantów. I spojrzymy sobie właśnie na szkołę doktorską oczami ewaluacji. Ewaluacja jakości kształcenia w szkołach doktorskich odbywa się w oparciu o ustawę oraz rozporządzenie z bodajże 27 września 2021 roku i uwzględnia ona nie tylko parametry naukowe, ale również kwestie organizacyjne, wsparcie doktorantów, współpracę z samorządem doktorantów, czy funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości. No i w tym procesie ewaluacji szkół doktorskich rola doktorantów jest podwójna, ponieważ po pierwsze, doktoranci mogą być członkami zespołów oceniających, to znaczy Krajowa Reprezentacja Doktorantów na drodze konkursu wybiera ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów do spraw ewaluacji szkół doktorskich, którzy później są powoływani do zespołów tworzonych przez Komisję Ewaluacji Nauki i doktoranci uczestniczą w zespołach podczas wizytacji i ocenianiu jednostek, więc wnosimy wtedy do oceny perspektywę właśnie takiego użytkownika tego systemu, a po drugie jesteśmy też przedmiotem badań, ponieważ analizuje się, czy szkoła zbiera opinie doktorantów, czy je wykorzystuje, ale też takie możemy miękkie kwestie zawrzeć, jak na przykład, czy istnieje system wsparcia dla doktorantów dodatkowych, czy na przykład są stosowane praktyki prodoktoranckie w regulaminach szkół doktorskich.
Więc naprawdę możemy bardzo dużo z tego się rozeznać, jak bardzo różnią się systemy w szkołach doktorskich. No i posiliłabym się też nawet o trochę więcej. Posiliłabym się o to, że jeżeli mamy takie wybitne grono tych ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów do spraw ewaluacji szkół doktorskich, to zbierając wszystkie perspektywy wszystkich ekspertów, można by wypracować taki poradnik stosowania dobrych praktyk na uczelniach, które będą prodoktoranckie. Więc ta ewaluacja szkół doktorskich, która może już u niektórych była, może niektórych jeszcze czeka, jest ważna, ponieważ dobre rozwiązania wypracowane wspólnie z uczelnią w regulaminach, procedurach, stronach wsparcia mogą później być argumentem w ewaluacji, a uczelnia też ma interes, żeby z Wami współpracować. No i jak już mówimy o ewaluacji, o tym, co przy ewaluacjach może wyjść, to przygotowałam takie 4 case'y, 4 sytuacje, w których albo, może nie chcę powiedzieć uczestniczyłam, ale do których miałam bardzo blisko do czynienia, albo sytuacje, o których bardzo dobrze słyszałam, jestem z nimi zaznajomiona. Czyli jakie problemy mogą nas spotkać na uczelni. Pierwszy case, czyli nieaktualny regulamin samorządu doktorantów, który jest z innej epoki. I ja miałam taką sytuację, że przyszłam właśnie do szkoły doktorskiej, chciałam zacząć działać samorządowo. No i pierwsze, co zobaczyłam, to bardzo obszerny regulamin, który odnosi się do studiów doktoranckich, tylko że w tamtym momencie jeszcze studia doktoranckie były wygaszane, więc to nie był aż taki problem. Problemem raczej była liczba doktorantów, która była u nas w jednostce, bo byli doktoranci właśnie studiów doktoranckich i ze szkół doktorskich, ze szkoły doktorskiej, ale było ich dużo mniej na moment, co ja przyszłam, co było ich wcześniej. Więc na szkołę doktorską, w której było 120 około doktorantów, gdzie mamy 11 wydziałów, były zapisy dotyczące powoływania rad wydziałowych w wysokości 10 osób, co było nie do spełnienia, ponieważ my nie mieliśmy nawet tyle doktorantów na danych skojarzonych z dyscypliną w wydziałach. No i co w takiej sytuacji zrobić, ponieważ już mijają kolejne lata prowadzenia szkół doktorskich przez podmioty, a takie sytuacje dalej mogą się spotykać. Innymi konsekwencjami, jakie mogą wyjść, to są wybory prowadzone w sposób, który w ogóle nie przystaje do obecnej struktury. Reprezentacja jest dziurawa lub niejasna. No i też to burzy troszkę taki pretekst do kwestionowania prawidłowości wyborów i uchwał samorządu. A jeżeli już chcemy działać w samorządzie doktorantów, to rzeczywiście powinniśmy skupić na tym, żeby regulacje, które nas dotyczą, były napisane poprawnie i zgodnie z aktualną wersją ustawy oraz odzwierciedlały aktualny stan podmiotu, który prowadzi szkołę doktorską lub właśnie szkoły doktorskiej. Co powinniśmy w takiej sytuacji zrobić? Po pierwsze, jest to oczywiście diagnoza, czyli wskazujemy konkretne przepisy, regulaminy, które na przykład są sprzeczne z ustawą albo nie znajdują właśnie odzwierciedlenia wobec liczebności naszej szkoły doktorskiej lub zmiany w ogóle funkcjonowania struktury naszej szkoły doktorskiej. Jeżeli zebraliśmy już zespół osób z samorządu doktorantów, to możemy przygotować projekt zmian, czyli nowelizację regulaminu, korzystając z dobrych praktyk, wzorów innych uczelni, czy rekomendacji Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Rzecznika Praw Doktorantów. Ja, jak już mówiłam, miałam przyjemność współpracować przy projekcie takiego regulaminu, więc taką ścieżkę obrałam. Kolejnym etapem jest dialog z władzami, czyli konsultacja z władzami szkoły doktorskiej, z dyrektorem szkoły doktorskiej, gdzie musimy też pamiętać, że regulamin musi przejść taką jakby kontrolę zgodności, w czym pomóc nam może prawnik na uczelni. Ja wiem, że na uczelniach technicznych to wsparcie prawnika może być trudniejsze i nie być tak łatwo dostępne jak na uniwersytetach,
jednakże zawsze powinno być to wsparcie, którego możemy uzyskać. Jeżeli na linii komunikacji z władzami widzimy jakieś kwestie, w których nie możemy się porozumieć wobec konkretnych zapisów w regulaminie samorządu doktorantów, to możemy zgłosić się też do Krajowej Reprezentacji Doktorantów, która w każdym roku, chyba od kiedy działam samorządowo, prowadzi takie konsultacje regulaminów samorządów doktorantów i może znaleźć wszelkie nieprawidłowości albo zaproponować przepisy, które uwzględniają też potrzeby doktorantów z różnych innych grup, to znaczy osób z niepełnosprawnościami czy cudzoziemców. I to jest też to właśnie wsparcie zewnętrzne, właśnie kiedy napotykamy opór, żeby poprosić o tą opinię Krajową Reprezentację Doktorantów, ale jeżeli mamy też porozumienia lokalne, to jak najbardziej możemy się otworzyć na tą współpracę, ponieważ w porozumieniach lokalnych mamy wiele różnych uczelni i ta platforma do wymiany doświadczeń jest zachowana. Kolejny bardzo ważny case to jest konflikt z promotorem. Ja na szczęście tej sytuacji nie znam bezpośrednio, ale słyszałam o sytuacjach konfliktowych i mam nadzieję, że nie znacie tych sytuacji z własnego doświadczenia. No ale mogą się znaleźć kwestie, kiedy promotor nam nie odpisuje na maile, nie umawia się na spotkania, nie daje informacji zwrotnej, a ten indywidualny plan badawczy, który na przykład sami sobie zrobiliśmy, dostaliśmy tylko podpis, istnieje tylko na papierze, a my robimy jakieś inne badania, które zleca nam ktoś inny z katedry. Warto wyraźnie powiedzieć, że ustawa zakłada realną opiekę promotorską. Regulamin szkoły doktorskiej ma określić zasady wyznaczania i zmiany promotora. Opieka, której faktycznie nie ma, jest naruszeniem obowiązków, a nie normalnym stanem rzeczy na uczelni. U mnie na uczelni jest reprezentant doktorantów również w komisjach dyscyplinarnych, więc to też jest ważny głos naszego samorządu doktorantów, kiedy takie sytuacje by zaistniały. Ale jaka jest taka przeze mnie przygotowana, proponowana ścieżka działania? To rzeczywiście pierwsze to byłby taki etap jeszcze nieformalny. Myślę, że wejście na tą ścieżkę formalną lepiej opóźnić w czasie, ponieważ niektóre konflikty można rozwiązać już na etapie ich powstawania. Czym by było właśnie spokojna, ale konkretna rozmowa lub mail, prośba o ustalenie regularnych spotkań, kalendarza prac, sposobu komentowania rozdziałów. Warto się również odwołać do IPP i do tego, że szkoła doktorska będzie nas później z tego rozliczać. Pamiętajmy, że promotor sprawuje też opiekę nad nami, promotorską, więc wszystko, co zapisaliśmy, również nie obarcza tylko nas. Etap formalny, jeżeli nie uda nam się tego pracować w następnym etapie, czyli etap formalny wewnątrz szkoły, w murach szkoły doktorskiej, więc jeżeli te nasze miękkie podejścia nie działają, możemy się zwrócić do dyrektora szkoły doktorskiej lub kierownika z opisem sytuacji, powołując się na odpowiednie postanowienia regulaminu szkoły doktorskiej, jeśli mówi o obowiązkach doktorantów, a ręczę, że w większości regulaminów szkół doktorskich jest to bardzo dobrze uzgodnione. Co w sytuacji, kiedy widzimy, że współpraca jest niemożliwa i chcemy zmienić tego promotora? To mamy prawo do zmiany promotora. Myślę, że już bardzo dobrze to podkreśliliśmy w dzisiejszej rozmowie. Wykorzystujemy procedurę zmiany promotora, jeżeli istnieje w regulaminie. Jeśli takiej procedury brak, jest to też również sygnał dla samorządu doktorantów, że należy ją uwzględnić. I wsparcie samorządu jako etap czwarty. Samorząd doktorantów może pełnić rolę tłumacza systemowego, wesprzeć w rozmowie z władzami, pomóc przygotować pismo, ale również postulować o zmiany systemowe, np. mediacje, standardy współpracy promotor-doktorant. I w tym case'ie nie chodzi o to, żeby
każdy drobiazg natychmiast eskalować, ale o to, żeby doktoranci wiedzieli, że mają ścieżkę działania, gdy opieka promotorska de facto nie istnieje. Ja w ogóle przy takich case'ach zawsze bym chciała zaznaczyć jedną bardzo ważną kwestię, że to, że dotychczas u nas w szkole doktorskiej nie było takiego problemu, już nawet nie mówię o zmianie promotora, ale na przykład konfliktów z promotorem, to nie oznacza, że nie powinniśmy już teraz wypracować jakichś schematów rozwiązań tych konfliktów na linii promotor-doktorant. Rzecznik praw doktoranta Basia Pieczyk-Tobiasz z Wojtkiem Kiełbasińskim w książce o ewaluacji szkół doktorskich bardzo dobrze poświęcili rozdziały właśnie tych kwestiom i jest tam właśnie bardzo dobrze przekazane, że szkoły doktorskie mogą wprowadzać takie schematy. Moja szkoła doktorska sama wypracowała taki schemat i jest on upubliczniony na stronie szkoły doktorskiej, jak doktorant powinien w takiej sytuacji się zachować. Samorząd doktorantów mógłby jeszcze w tej sytuacji popularyzować informacje dotyczące instytucji, grup, biur, jakie istnieją w naszej uczelni, osób. Możemy sprawdzić, czy mamy rzecznika zaufania na uczelni albo biuro do spraw antymobbingowych, co w tych case'ach może nam pomóc i lepiej zacząć się tym rzeczywiście przed ukazaniem tego problemu. Kolejny problem. Co jeżeli mamy 120 godzin praktyk dydaktycznych? I myślę, że możemy to rozbić na dwa filary, to znaczy, co jeżeli jesteśmy przymuszeni do tego, żeby te 120 godzin praktyk dydaktycznych wykonać, a co w sytuacji, kiedy na przykład mamy wpisane 60, ale promotor mówi nam, przyjdź na zajęcia, zobaczysz jak prowadzę i potem sami prowadzimy te zajęcia, a to nawet nie jest wpisane. Czyli mamy informację, że doktorantka jest przymuszona do zrealizowania 120 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu roku i, mm, i właśnie powinniśmy się tutaj w szczególności powołać na artykuł 201 ustęp 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który mówi jasno, że program kształcenia może przewidywać odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, ale w wymiarze nie przekraczającym 60 godzin dydaktycznych rocznie. Więc jest to twardy limit ustawowy i nie można go podnieść ani regulaminem, ani zarządzeniem. No i teraz, co zrobić krok po kroku? Najlepiej najpierw sprawdzić program kształcenia, ile praktyk dydaktycznych jest tam formalnie wpisane. Ponieważ bardzo często zdarzy się tak, że rzeczywiście regulamin szkoły doktorskiej jest napisany zgodnie z ustawą i po prostu nasz promotor nieświadomy zapisów prawnych będzie decydował o tym, żeby tych godzin wykonać więcej. Jeżeli jest zgodność regulaminu programu z ustawą i mamy te 60 godzin, a faktycznie oczekuje się od nas jako doktoranta 120, to tak naprawdę wszystko powyżej tych 60 nie powinno być przedstawiane jako obowiązkowe praktyki w ramach szkoły doktorskiej. Spokojnie, ale stanowczo możemy się powołać właśnie na artykuł 201 ust. 5 w rozmowie z promotorem lub dyrektorem szkoły doktorskiej. A jeżeli mimo wszystko oczekiwania się utrzymują, warto zaangażować dyrektora szkoły doktorskiej i samorząd, bo zazwyczaj problem wtedy mógłby dotyczyć większej grupy, nie jednej osoby. Ustawa nie zabrania doktorantom pracować dydaktycznie więcej niż 60 godzin, jeśli chcą i mają za to wynagrodzenie. Czyli jak ja to widzę, jeżeli mamy ustawową przesłankę o tym magicznym suficie 60 godzin w roku akademickim, a jesteśmy poproszeni, żeby tych godzin zrobić więcej, to dla mnie sprawa jest jasna. Powinniśmy mieć za każdą dodatkową godzinę po prostu zapłacone. No ale też trzeba uczciwie oddzielić, co jest obowiązkiem właśnie w ramach szkoły doktorskiej, a co jest dodatkową pracą. Co do stosowania kwestii prodoktoranckich w regulaminie szkół doktorskich,
w komunikacji z dyrektorem szkoły doktorskiej, można jeszcze dokładniej opisać te kwestie. To znaczy, jeżeli widzimy wolę środowiska, żeby tych praktyk dydaktycznych było mniej, to warto porozmawiać z dyrektorem o zmniejszeniu tego udziału w naszym programie, tudzież regulaminie szkoły doktorskiej, ale można również zawrzeć bardziej szczegółowe przepisy, które na przykład zostały wprowadzone u mnie na uczelni, że jeżeli na przykład doktorant równolegle pracuje na uczelni jako asystent dydaktyczny, asystent badawczo-dydaktyczny, to w ogóle będzie zwolniony z praktyk. Albo jeżeli w katedrze nie ma nadgodzin, to tylko współuczestniczy w zajęciach. I ostatni case, równie ważny, czyli co z doktorantem przy wygaszeniu dyscypliny lub szkoły doktorskiej. Myślę, że jest to taki case dość aktualny, ponieważ aktualnie przygotowuje się kwestie dotyczące zmiany podejścia przy ewaluacji i są tam uwzględnione przesłanki dotyczące doktorantów i właśnie co ma się dziać z doktorantów, kiedy uczelnia przestaje prowadzić szkołę doktorską w danej dyscyplinie, albo z własnej decyzji, albo z powodu wyników ewaluacji. I co wtedy mamy zrobić z doktorantem? Aktualnie myślę, że przepisy nie wyczerpują tematu w wystarczającym zakresie, a mówię tu o zakresie opieki nad takim doktorantem i co się z nim wtedy stanie. Aktualnie w takiej sytuacji kluczowy byłby artykuł 206 ustawy, który mówi, że jeśli podmiot prowadzący szkołę doktorską zaprzestaje kształcenia w szkole doktorskiej, ma obowiązek zapewnić możliwość kontynuowania kształcenia w innej szkole doktorskiej, często na podstawie porozumienia z danym podmiotem, a jeżeli jest to niemożliwe, pokryć koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego w trybie eksternistycznym. Więc to jest tak troszkę ogólnie napisane, ale to, co jest najważniejsze do zapamiętania, to jest to, że odpowiedzialność spoczywa więc na podmiocie, a nie na doktorantach. Więc na pewno nie można powiedzieć, że zamykamy szkołę, radźcie sobie sami. Jakie mogą być nasze praktyczne działania jako doktoranta czy samorządu? To jest kwestia domagania się jasnej informacji o planie zapewnienia kontynuacji kształcenia, w tym o terminach i o partnerach, z którymi mogłaby się toczyć rozmowa, wykorzystanie sieci porozumień jako kanału nacisku i miejscu zbierania dobrych praktyk, a w razie poważniejszych problemów sygnalizowanie sytuacji również do Krajowej Reprezentacji Doktorantów, tudzież do Rzecznika Praw Doktorantów. Ale tak jak mówię, żeby uniknąć gaszenia pożarów, często można zawrzeć przepisy w regulaminie szkoły doktorskiej już wcześniej. No i tutaj mamy troszkę taką, myślę, listę życzeń, ale bardzo realistycznych. Przeanalizowałam troszkę regulaminów szkół doktorskich i na podstawie też postulatów, treści głoszonych przez Krajową Reprezentację Doktorantów, wybrałam kwestie, które można i warto wpisać do regulaminu szkoły doktorskiej ponad ustawowe minimum. Przykładowo, dodatkowe przyczyny zawieszenia kształcenia i przedłużenia terminu złożenia rozprawy, np. długotrwała choroba, opieka nad członkiem rodziny czy długi staż zagraniczny. Uważam, że jest to niezwykle ważne, ponieważ tak jak mówiłam przy ostatnich slajdach, lepiej te kwestie rozwiązać regulaminowo, zanim one do nas przyjdą w kwestii życiowej. Długotrwała choroba to nie jest coś, co jest tak odległe i to może dotrzeć do każdego doktoranta, więc warto, żeby były przepisy, które nas chronią w tym wszystkim. Jasna procedura zmiany promotora, w tym kryteria, terminy, organ decyzyjny, możliwość wysłania obu stron. Standardy współpracy na linii promotor-doktorant, minimalna częstotliwość spotkań, sposób zatwierdzenia IPB, zasady feedbacku. Z promotorem jest taka kwestia, że to jest rzeczywiście jedna z najważniejszych rzeczy, wyborów, jakie dokonujemy
wobec podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej i według mnie dobry promotor to jest 90% sukcesu naszej ścieżki w szkole doktorskiej, więc warto tej decyzji dokonać bardzo rozważnie, tak samo jak pisanie indywidualnego planu badawczego. Jeżeli mogę też coś dodać tak off topic w tej kwestii, jeżeli ktoś widzi problemy dotyczące częstotliwości spotkań z promotorem czy tej współpracy, to można też jako samorząd doktorantów wypracować takie templatki do współpracy z promotorem, które są często stosowane w relacjach mentoringowych na linii mentor-mentee, gdzie ta współpraca z promotorem troszkę ma jednak taki zakres, że ten promotor powinien być tym naszym mentorem i na podstawie takich templatek można określić już na starcie częstotliwość spotkań, etapy pracy i jakie efekty chcemy z tej współpracy uzyskać. Możemy jeszcze w ramach współpracy, tak, komunikacji jako samorząd doktorantów z dyrektorem szkoły doktorskiej wypracować system wsparcia psychologicznego, no chyba że taki system już istnieje na naszej uczelni. Warto uwzględnić rozwiązania antydyskryminacyjne, jasne ścieżki zgłaszania naruszeń, ochronę zgłaszającego, współpracę z rzecznikami akademickimi, czy wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie form zaliczeń, dostęp do infrastruktury, do asystentów, ale też kwestie, które są sprawdzane podczas ewaluacji, czyli też kwestie dotyczące doktorantów cudzoziemców, którzy się kształcą w naszych szkołach doktorskich, czy rzeczywiście ich kwestie są respektowane i jak prowadzone na przykład jest kształcenie dla takich osób. Regulamin szkoły doktorskiej nie musi być tylko przepisaniem ustawy. Mam nadzieję, że to udało nam się podkreślić. Jest to dokument, w którym przy dobrej współpracy władz samorządu doktorantów możemy rzeczywiście poprawić jakość życia doktorantów. Oprócz regulaminów ważne też w tym wsparciu, bo już troszkę wspominałam o KRD, o Rzeczniku Praw Doktoranta, ale również o porozumieniach lokalnych. No i właśnie ważne są też w kwestiach wszelkich problemów porozumienia, zarówno między samorządami, jak i między samymi uczelniami. Po pierwsze, e, porozumienia, które są zawierane między samorządami doktorantów, takie jak ogólnopolskie struktury, jak porozumienia doktorantów uczelni technicznych, przyrodniczych, medycznych, doktorantów Instytutów PAN, czy porozumienia lokalne, dają nam bardzo wiele. Dają nam wymianę dobrych praktyk właśnie wobec zmiany regulaminów szkół doktorskich i samorządów doktorantów, wdrażania procedur na uczelniach lub procedur wdrażania rozwiązań sytuacji konfliktowych przez szkołę doktorską. Możemy zawsze zaściągnąć radę wobec tego, jak tworzyć wzory uchwał. Dzięki porozumieniowi możemy też wypracować wspólne stanowiska i władz lokalnych. U nas w województwie pomorskim występuje kolegium rektorów naszego województwa, więc też dzięki temu porozumieniu lokalnemu możemy łatwiej dotrzeć po prostu do tego kolegium, gdzie ta współpraca rzeczywiście jest na każdym szczeblu. Porozumienie i udział w porozumieniu daje też wsparcie merytoryczne i prawne dla lokalnych samorządów, sieć kontaktów i backup w trudnych sytuacjach. Mm, Czy, czy możemy pójść dalej? Powiedziałam też, że Poznańskie Porozumienie Doktorantów miało też taki program PODES, które miało też takie wymiany jakby prowadzenia zajęć, kształcenie bez współpracy z innymi instytucjami, czy nawet zapewnienie ciągłości kształcenia w przypadku likwidacji szkoły. Więc z perspektywy doktoranta oznacza to, że nie jest się tylko zamkniętym w murach jednej uczelni, można korzystać z sieci wsparcia samorządów doktorantów, innych podmiotów i z tego, że uczelnie są często powiązane jakimiś umowami lub aliansami. Chyba idealnie się wyrobiłam w czasie, bo za 7 minut minęła 1,5 godziny, które mieliśmy przeznaczone. Ja dzisiaj w prezentacji posługiwałam się
informacjami i zapisami w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksu pracy w zakresie urlopów rodzicielskich, usprawnień pracowniczych doktorantów zatrudnionych na umowę o pracę, urlopu na przygotowanie rozprawy, ustawy o PIT, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, rozporządzeniu w sprawie ewaluacji jakości kształcenia, ale również materiałów przygotowanych przez Krajową Reprezentację Doktorantów, do których również Was wszystkich chętnie zapraszam. To znaczy Kodeksu praw i obowiązków doktoranta, kompendium doktorant i rodzicielstwo, zawieszenie kształcenia i przedłużenie terminu rozprawy doktorskiej, materiał o udziale samorządu doktorantów w stanowieniu prawa wewnętrznego, artykuły poświęcone relacjom promotor-doktorant, sytuacjom konfliktowym, roli samorządu i wszystkie te materiały są przygotowane w aktualnym stanie prawnym i mocno osadzone w realiach szkół doktorskich, więc warto z nich korzystać przy pracy w samorządzie. Znajdują się one na stronie Rzecznika Praw Doktoranta oraz projektu Lokalny Ambasador Praw Doktoranta. Tak więc ja chwilowo dziękuję. Możemy już zakończyć, jeżeli nie ma więcej pytań. W takim razie bardzo dziękuję dzisiaj za zalogowanie się i zapraszam do kontaktu, jakby były jakieś pytania drogą mailową. Do zobaczenia.